Wakacyjne podróżowanie wcale nie musi nas pozbawiać przyjemności obcowania z książkami. Wystarczy zamienić czytanie na słuchanie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, dzięki której można wysłuchać tysięcy różnych książek. W opisie niniejszego odcinka znajdziecie kod promocyjny, po pobraniu którego będziecie mogli słuchać BookBeatowych książek przez 30 dni za darmo. Moje drogie i szanowni, to była niezwykle długa, niezwykle wyczerpująca, ale jakże piękna podróż. W jej trakcie kraje i regiony zmieniały się niczym projekcje w fotoplastikonię, no bo zaczynaliśmy prawie 2 tygodnie temu. Najpierw Salzburg, potem Bawaria, potem Mediolan, potem jezioro Como, w końcu jezioro Garda, by finalnie dotrzeć tutaj, gdzie jestem, no po prostu u siebie. Dalmacja. Ja wiem, że wszystkim się nie dogodzi. Kiedy puszczam kolejne odcinki z Dalmacji, niektórzy piszą, co? Znowu ta Dalmacja. A kiedy idą odcinki z innych stron świata, niektórzy piszą, dawać mi tu Dalmację. No więc przepraszam tych, których Dalmacja nudzi i kłaniam się nisko tym wszystkim, których Dalmacja fascynuje. Jestem na Pelieżcu, jestem w jednym z moich ulubionych miejsc na sam początek, którego plażowych zalet jeszcze Wam nie pokazywałem. To jest mianowicie wspaniała, niewielka, ogólnodostępna plaża przy kampingu Lawanda. W zasadzie kampingu czy kempingu? Dobra, powiedzmy po polsku. Kempingu Lawanda, a po polsku lawenda. Woda ma 25-26 stopni. Ważna uwaga, my będziemy tę podróż relacjonować po kolei na moim YouTubie. Zatem odcinek, który teraz nagrywamy go tuż przed wakacjami, a Wy go zobaczycie w szczycie sezonu wakacyjnego. Może będzie wówczas więcej ludzi, ale woda chłodniejsza nie będzie z pewnością. Lawanda ma wiele zalet. No, zacznijmy od położenia. Bajkowe, ale tutaj jest wiele pięknie położonych miejsc. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy oto kąpielisko, mamy piękną małą plażę i mamy restaurację przy samej plaży. Jest i kemping, no on mnie o tyle nie interesuje, że ja tutaj mam gdzie mieszkać. Ale jeśli można zażyć kąpieli ożywczej, a potem przejść 10 metrów i zamówić coś takiego, no to jest rzecz nie do przecenienia. No co tu mamy? Dobra, to jest focaccia. Wszędzie w tej części świata mamy focaccię, rzecz wiodąca się z Italii. To zjemy nie tylko nad całym Adriatykiem, ale również wszędzie na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Już Wam wiele razy pokazywałem syrni risotto, czyli risotto nero di seppia albo arroz negro. To jest miejscowy makaron, taki robiony na drucie w sosie ze skorupiaków, z langustynek redukcja i taki czysty makaronik. I najważniejsze, ryba. Pamiętajcie, że cena ryb wynika z faktu, że są to ryby dzikie, są to ryby wyłowione przez rybaków, więc one w dzisiejszym świecie nigdzie nie są tanie. To jest ryba, która się nazywa kokot po chorwacku, albo też lastawica, ryba z rodziny kurkowatych. Ona może do 3 metrów dorastać i jest z grilla najlepsza. No jarzyny z grilla też są dobre. Ten sosik będzie nam towarzyszył niemal wszędzie. Oliwa, czosnek, pietruszka
ekstra oliwa do polania domowa, bo jeśli mamy tutaj porządną restaurację, to ona nie tylko z powodu rachunku ekonomicznego, ale również z powodu smaku korzysta ze zrobionych przez siebie składników, więc mamy te miejsca, gdzie rybak wypływa, wyławia, dostarcza miejscowe ziemniaki, miejscowe wino, miejscowa oliwa. Zaczynam, jak tu przyjeżdżam, program oczyszczania organizmu, czyli rzucam się na dietę morską. Ryby, owoce morza, oliwa, białe wino. Tydzień, dwa i organizm mi za to dziękuję. No jednak było trochę golonek w Bawarii. A jeszcze jedna rzecz super ważna. Otóż jest tutaj prysznic ze słodką wodą. Moja skóra już jest zwyczajna do tego stopnia zasolenia Adrii, więc nie robią mi się czerwone wrzery. Ale to jest potwornie zasolone morze, więc jeśli jesteście adriatyckimi debiutantami, to możecie przed jedzeniem się wykąpać. No dobra. Kokot. Kokocie zacny, niech cię uszczknę. Zobaczcie. Ryba nieprzepieczona. Ryba nieprzepieczona. Ryba, jak myślę, wyborna. Nawet nie wezmę tego sosu. Wezmę nieco samej oliwy. Ale to pięknie wygląda. To jest kompozycja niemal malarska. Słuchajcie, tak będę jadł przez najbliższe dni. Cudo. Po takim jedzeniu należy się maleńka siesta. Tej leżanki nie ustawiono tutaj specjalnie dla mnie. To jest po prostu element wyposażenia plaży. A wyposażenie plaży, jak i korzystanie z samej plaży nic nie kosztuje. Gdybyśmy byli we Włoszech albo nie daj Bóg na Lazurowym Wybrzeżu, to za skorzystanie z czegoś takiego kazaliby sobie słono płacić. No i jeszcze jeden temat, o którym przed chwilą mówiłem. Ceny dzikich ryb. Tak, to jest w dzisiejszym świecie przełowionym droga przyjemność, ale gdybyście chcieli taką rybę w okolicach Cannes zamówić, kosztowałaby 10 razy więcej z pewnością. Co jest jeszcze w kontekście lawandy ważne, ten kemping działa cały rok, a restauracje uruchomili już w Wielkanoc, więc zważywszy na wyludnienie półwyspu zimą, to jest chyba najdłużej działający tutaj przez cały rok jedzeniowy adres. A teraz już przestaję gadać i chwilę się zdrzemnę. Proszę mnie obudzić za pół godziny, żebym nie dostał udaru. Moi drodzy, czasami wydarzenia z pozoru błahe implikują inne o niezwykłym znaczeniu. No, weźmy drugą praską defenestrację. Kiedy to protestanci wyrzucili przez okno w Pradze 2 wysłanników katolickich, cesarskich, habsburskich z powodu dyskryminującej protestantów polityki. Tym posłom, wysłannikom nic się nie stało. No i wydawało się, że to jest po prostu nic. Tymczasem to wydarzenie spowodowało wybuch wojny 30-letniej, która całkowicie spustoszyła Europę. To wydarzenie, które nam się tutaj przytrafiło, no nie będzie miało takich skutków. Będzie miało, myślę, skutki równie doniosłe, ale w ogóle nie tragiczne. Otóż jedliśmy na obiad paszta asciutta, albo też pasta asciutta, jak wolicie, czyli spaghetti w sosie pomidorowym. To była pasta fresca, to widać, czyli makaron jajeczny. No i tyle zostało, oblepione sosem pomidorowym. No i skoro mamy coś takiego, a i wy miewacie przecież coś takiego w domu, to chciałem od tego szczegółu wyjść i pokazać wam, jak można z resztek czegoś takiego przygotować coś naprawdę bardzo przyjemnego. I w ogóle pokażę wam, jak bardzo szybko przygotować różne rzeczy, kiedy wpadną do was goście na kieliszek wina. A wy macie na przykład resztkę makaronu w sosie pomidorowym. Druga resztka, która tutaj jest bardzo często powszechna. Zrobię to od początku,
choć to zostaje. No dzisiaj nie zostało. To jest mianowicie blitwa. Blitwa, no tutaj wiele razy w Dalmacji o niej mówiłem. Blitwa, czyli burak liściasty, bietola po włosku. U nas, jak już wiecie, można kupić, pokazywałem w Poznaniu, tutaj towarzyszy to każdej rybie i też często zostaje. Nam nie zostało, robimy to od początku, tak jakby było do ryby, ponieważ to posłuży do zrobienia czegoś innego. Zaczynamy od ziemniaków. 2 ziemniaki obrane, które trzeba pokroić w drobną kosteczkę. Kosteczka drobna. Jest woda spod ziemniaków, no bo one były obrane no nie 5 godzin temu, bo wtedy całe swoje sole mineralne oddałyby tejże wodzie. Dobra, zapaliło się. I teraz te ziemniaki wędrują do środka. Zaraz wam pokażę patent, nie wiem czy go znacie, jak wrzucę ziemniaki. Mianowicie, jeśli chcecie, by wam się deska nie ślizgała, to podkładacie pod deskę na przykład zmoczony papierowy ręcznik. I teraz trzyma się. To przykrywam, tu jest pokrywka, przepraszam. To przykrywam i teraz blitwa. Możecie też użyć szpinaku, jeśli akurat u was jest problem w Polsce z dostaniem blitwy. Siekamy to nie za drobno i będziemy dodawać to do środka, kiedy ziemniaki będą prawie miękkie, bo to się naprawdę gotuje bardzo krótko. Rzecz jasna umyta, piękna i świeża. Całość rzecz jasna trzeba posolić. Takie ziemniaki pokrojone w drobną kosteczkę gotują się dosłownie parę minut. Ok, one już powinny być miękkie. Teraz wrzucamy do środka blitwę. Straty są nieduże. Przykrywamy i trzeba szybko posiekać, powiedzmy, 2 ząbki czosnku, żeby je tam wrzucić właśnie teraz, po to, żeby ten czosnek nieco złagodniał, zmiękł. To trzeba przykryć, tam wody jest niewiele. Czosnek ma razem z tym się gotować, żeby zrobił się taki, jakby powiedzieli Chorwaci, lagan, czyli delikatniejszy, łagodniejszy. Deskę przecieramy i 2 ząby idą do środka. Czosnek nie musi być posiekany zbyt drobno, to będzie odsadzane, więc chodzi o to, żeby to było tak posiekane, by nam nie przeszło przez sitka oczka. No i to już zmniejsza swoją objętość i tak się robi klasycznie blitwę, która towarzyszy rybie. Potem się odcedza, my to zrobimy i to bardzo często zostaje. A jak zostaje, to zobaczycie, co z tym dalej zrobić. No ale teraz coś, co nam zostało wcześniej, mianowicie klasyczna pasta asciutta, czyli bardzo delikatny sos pomidorowy, czosnek, pomidory, oliwa, czerwone wino. Pokazywałem wam w jednym z odcinków stąd, jak się robi klasyczną pasta pasta asciutta. No więc to było zrobione tak samo, ale to będzie jedno i drugie, będzie służyło do zrobienia czegoś, co Włosi nazywają frittata, a Dalmatyńcy i Chorwaci fritaja, czyli rodzaje omletów nadziewanych. No więc skoro tu będą jajka, to trzeba delikatnie wzmocnić, czyli dodaję peperoncini. Gdyby one były bardzo suche, to bym je połamał, ale są wilgotnawe, więc trochę je posiekam. Dodaję do środka. I teraz jajka. Na taką ilość makaronu, myślę 8 jajek. Wbijam, mieszam. A wracając do defenestracji, nie mylcie defenestracji z innymi słowy, które się na def zaczynają, bo jest ich kilka, to ona miała też kontekst kulinarny. Mianowicie ci wysłannicy habsburscy wyrzuceni przez okno
przeżyli, nic im się nie stało. Katolicy powiedzieli, to cud, bo oni byli z dość sporej wysokości zrzuceni, ale chodzi o to, że tam przez parę dni wcześniej żarli, ucztowali i wyrzucali przez okno resztki, więc oni spadli na górę niedojedzonych resztek. A my w dzisiejszych czasach resztek nie marnujemy. Więc no, w Pradze raczej czegoś takiego nie jedli, ale to by mogło jeszcze bardziej zamortyzować upadek. Wbijamy jaja, mieszamy. Ilość jajek zależy od tego, ile mamy tej masy. Chodzi o to, żeby zrobił nam się omlet. Omlet, który będzie smażony z dwóch stron. No więc w tym wypadku, skoro tego spaghetti zostawiliśmy dość sporo, tych jajek jest właśnie 8. Już widać, że one obejmują całość, czyli będzie dobrze. To trzeba dosolić, bo pamiętajcie, że są tu jajka. No, oczywiście makaron był solony, ale tak czy inaczej soli będzie zbyt mało. Mieszamy. O, i teraz zwalniam miejsce na palniku, czyli to musimy odcedzić i to musi całkowicie odciec z wody. To jest bardzo ważne. To trzeba będzie być może nawet odcisnąć. W każdym razie musi sobie tutaj poleżeć. Jest miękkie. Blitwa się zawsze bardzo kurczy, zresztą szpinak też. Jest tam czosnek, to jest na razie niewymieszane. Niech sobie tutaj stoi. No i teraz możemy na zwolniony palnik postawić patelnię. Zapaliło się. I teraz rozgrzewamy na patelni co? No rozgrzewamy na patelni oliwę. Mam tutaj całą kolekcję oliw z różnych części Europy, ale skoro jesteśmy w Dalmacji, to rozgrzewamy oliwę miejscową. Kolego, zapal się ładnie. Tak, jego trzeba czasami potraktować trochę siłowo. Może już jest mało gazu w butli. Będziemy to potem sprawdzać. Oliwa pachnie obłędnie, nie dymi, to znaczy, że ma właściwą temperaturę. No, któż ma nie jeść oliwy? No tylko ci, którzy są na diecie beztłuszczowej. Poza tym, to jest chyba jedyny tłuszcz na świecie, który jest zdrowy. No więc oliwy jem naprawdę dość sporo. Na razie cieszę się zdrowiem niezłym. Poza tym to jest tak dobre. Ja też, będąc synem tej ziemi, której i wy jesteście córkami i synami, na początku musiałem się z tym oliwnym smakiem oswajać, bo przecież oliwki u nas nie rosną w Polsce. Ale to jest coś cudownego. I teraz zobaczcie, wylewamy tę masę. Jest dźwięk. Wylewamy tę masę i rozprowadzamy ją tak, byśmy mieli tutaj równomiernie usmażony omlet, a w zasadzie usmażony makaron w sosie pomidorowym, tylko scalony tym jajecznym spoiwem. Tak jak przy każdym omlecie, warto te brzegi delikatnie odchylać, by masa niescięta spłynęła tam, gdzie będzie miała kontakt z patelnią, ale również warto całość przykryć, by się to wstępnie ścięło. To będzie smażone z dwóch stron, ale na razie niech się wszystko na tyle zetnie, by dało się to na drugą stronę przewrócić. Pokrywka jest potrzebna jeszcze do jednej rzeczy, poza tym, żeby to tutaj w środku stężało. Otóż przy jej pomocy, tak samo jak w przypadku tortilli hiszpańskiej, musimy teraz zrobić taki myk. Musimy ocenić, jak to jest stężałe, jest idealnie zrobione i teraz musimy zrobić rzecz następującą. Oliwy tu już nie ma i musimy to... Zobaczcie, idealmente. I teraz musi osiągnąć taki sam stan z drugiej strony. Klapki wel japonki, wel japankę po chorwacku zdjęte,
żeby mieć kontakt z podłożem, które jako podłoże kamienne nieco chłodzi, wiatrak działa, ale tu jest potwornie gorąco. A to jest gotowe. No więc trzeba teraz mieć półmisek, duży talerz i trzeba fritaję wyłożyć. Jak to się kroi, pokażę Wam za chwilę. Teraz trzeba przemyć patelnię, żeby nie mieszać smaków. Blitwy z ziemniakami się normalnie nie pieprzy, ale pamiętajcie, że tu będą jajka, więc smak delikatny. Ta sama procedura, tylko że w wypadku tej masy 4 jajka wystarczą. Czosnek, blitwa, ziemniaki, sól, pieprz i jajka. I smażymy identycznie. Widzimy się, jak będę wlewał masę na patelnię, na rozgrzaną oliwę. Wymieszanie dobre jest kluczowe, żeby masa jajeczna ogarnęła całość. Lekko dosolone, dopieprzone, oliwa rozgrzana i bardzo proszę. Wszystkie fritaje smaży się tak samo, no tylko różne są dodatki. I pamiętajcie o tym, że dodatkami może być właśnie to, co Wam zostało, ponieważ w dzisiejszych czasach utylizacja resztek jest niezwykle ważna. Można to jeść na ciepło, ale tak samo dobrze smakuje na zimno. Kroi się to jak tort w takie oto kawałeczki. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, że zapowiadają się goście niespodziewanie. Macie w domu oliwki, macie trochę sera, macie wino, macie ewentualnie szynkę, macie oliwę, no ale macie resztkę spaghetti i macie coś zielonego i robicie właśnie coś takiego. I to wygląda idealnie. Tak wygląda w przekroju. I to jest doskonała rzecz. Resztek najlepiej jest nie wyrzucać. Najlepiej jest je wykorzystać. A jeśli już musicie je wyrzucać, to wyrzucajcie je tak, żeby były wyrzucane w takie miejsce, gdzie ktoś ewentualnie posłów będzie przez okno ciachał, żeby miękko lądowali. Ofiary nie są nam potrzebne. Ekstra. Kiedy podróżujemy po pięknych miejscach, wydaje nam się, że cały świat jest wspaniale urządzony, a wszyscy ludzie bez wyjątku dobrzy. Tymczasem tak nie jest, o czym przypominają nam mądre książki. Takie jak ta, Nieśmiertelny folwark zwierzęcy George'a Orwella. Pamiętam, kiedy ta książka była w Polsce zakazana. Była też zakazana w Związku Sowieckim, a całkiem niedawno ponownie zabroniono jej na Białorusi. Dlatego też bardzo chętnie teraz jej wysłucham. Białoruś to miejsce leżące bardzo blisko nas. Folwark zwierzęcy z zasobów Bugbitu. Wreszcie wiwaty dobiegły końca i towarzystwo podjęło na nowo przerwaną wcześniej grę w karty. A zwierzęta oddaliły się po cichu. Jednak nie odeszły nawet na odległość 20 metrów, gdy stanęły w pół kroku, bo z domu gospodarskiego dobiegły ryki. Pośpieszyły z powrotem i znów zajrzały przez okno i proszę, wybuchła gwałtowna awantura. Krzyczano, grzmocono w stół, rzucano podejrzliwe spojrzenia, wściekle zaprzeczano zarzutom. Źródłem nieporozumienia okazało się to, że Napoleon i pan Pilkington jednocześnie zagrali asem pi. Rozbrzmiewały krzyki z 12 gardeł i wszystkie brzmiały jednakowo i teraz było już jasne, co się stało ze świniami. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie, to na człowieka, to na człowieka, to na świnie. Lecz niepodobna było odróżnić, kto jest kim. Listopad 1943 roku.
luty 1944. Koniec. I Gregoristo. Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jaka się tutaj przydarza, to jest witanie się z przyjaciółmi. No i trzeba było zajechać do najpierw tych, z którymi przyjaźnię się chyba najbardziej, czyli Renata, Iwo i Szimesz Paleta. A teraz uwaga do was, moi drodzy. Zobaczcie, coście sprawili. Możecie to sprawdzić. Kiedy byłem tutaj po raz pierwszy, na tej tablicy były napisy po chorwacku i po angielsku. A teraz zobaczcie po polsku. Znaczysz to dosta Poliaka do nas? 80%. 80% to Polacy, to my. Jestem z was dumny, moi drodzy. W moim domie mala Polska. Mala Polska. To jest ekstra. Shima. My lubimy tu polską okupację. To jest fajna okupacja. Polska, owa sorta okupacji jest dobra. To jest wiejska okupacja. Da. Sami rozumiecie, że są rzeczy, które wymagają ciągłości, które wymagają kontynuacji, bowiem w ten sposób buduje się tradycję. No więc każda nasza wizyta, a i moja prywatna, bez kamery, na Półwyspie, bez wizyty w Konobie Portun, bez wizyty u Roka, jest całkowicie nieważna. Nie nawet dlatego, że to jest najbliżej mnie, ale dlatego, że to jest kapitalne miejsce. Ponieważ widzieliście tutaj ostatnio wiele różnego rodzaju biwsztyków, ponieważ z drugiej strony mam teraz włączony guzik z napisem program dieta, no więc tym razem nie będą to bewsztyki. Tym razem będzie to coś, co jest arcydelikatesem światowym. Za to w okolicach Marsylii płacą majątek. Szkarpina mianowicie, czyli skorpena, zrobiona na ruszcie, czyli po prostu upieczona na grillu nad węglem drzewnym. Zrobiona najprościej, jak można ją zrobić i najlepiej. Jak wiecie, bouillabaisse, a do tego się używa skorpeny w okolicach Marsylii, to jest rzecz przyprawiana pastisem, skórkami pomarańczowymi, czosnkiem, wielością przypraw. A tutaj tylko morska sól i nic więcej. Ewentualnie maźnięcie gałązką rozmarynową zamoczoną w oliwie. Oliwa jest tutaj i ten sos, którym ryba jest niepolana, to znaczy, że ryba jest świeża. Już wam to mówiłem, jeśli wam podadzą rybę, która jest od razu polana ogromną ilością oliwy z czosnkiem i z pietruszką, znaczy, że ma to maskować lekką ryby nie najświeższość. No więc to jest to. Do tego rzecz jasna blitwa. Blitwa, ziemniaki, czosnek. Do tego oczywiście inne rybki, kiedyś jedzenie biedaków, jedzenie rybaków, którzy tak naprawdę tylko to dla siebie zostawiali, a takie ryby jak szkarpina sprzedawali. Czyli mamy dwa rodzaje inczunów, czyli sardeli, czyli solone i marynowane, zalane oliwą, do tego kapary, to jest słone i to się nazywa motar. Zwie się go też morskimi szparagami. I teraz ryba jest na dwie osoby, ale muszę wam pokazać, jak jest upieczona. Widać to po konsystencji mięsa. Mięso jest kleiste, więc nie jest przepieczona. Jest zrobiona tak, jak ryba zrobiona być powinna. Odrobinkę. Ja nawet nie będę jej traktował cytryną, ponieważ ryba dobra cytryny wcale nie wymaga. Trochę blitwy i ponieważ jesteśmy na Pelieżcu, do tego czerwone wino, najlepiej dingacz, ości precz. Moi drodzy, jest, jak wiecie, jeszcze początek wakacji. Jak wy to będziecie oglądać, tutaj wszędzie będą kupić się ludzie, będzie ich mnóstwo, ale teraz jeszcze ich nie ma.
I teraz ja mam dobrze, ale wy też możecie mieć tak samo dobrze. Skórka. Boże święty, jak ja lubię być na diecie. Choć słońce już zaszło, to trwa jeszcze tak zwana magiczna godzina, magic hour. Światło piękne, no i chłodniej, więc promenada w Orebiczu zapełnia się ludźmi. Tak, mimo że jak wiecie, to jest jeszcze ciut przed sezonem, ludzi już cała masa. Przyjechaliśmy tutaj, żeby wam coś pokazać. Mianowicie, na samym półwyspie winiarzy jest z pewnością kilkuset albo i więcej, a winiarni no około 50. Więc żeby je wszystkie zwiedzić, no potrzeba czasu ogromną ilość. Natomiast są momenty, kiedy można spotkać tych winiarzy w sposób skoncentrowany w jednym miejscu. I to jest właśnie taki moment. Musicie śledzić ogłoszenia. Dzisiaj wieczór mamy tutaj wystawców kilku i nie trzeba wtedy jeździć, nie trzeba starać się o kierowcę, jeśli chcemy więcej niż pół kieliszeczka wypić. No po prostu kondensacja. A wiecie, za co najbardziej kocham to miejsce? Za to, że jest to miejsce pełne ludzi, pełnych pasji. Zobaczcie, na to trafiliśmy przypadkiem w Potomie. I tutaj ćwiczy miejscowa orkiestra dla siebie, dla własnej przyjemności. Maestro, molim was, svirajte. Moi drodzy, na koniec malutka errata do naszej ostatniej pelieszkiej opowieści. Tak jak obiecali, tak zrobili. Dziś o północy z 26 na 27 lipca ten most będzie otwarty dla ruchu kołowego i stanie się coś niewiarygodnego w historii tego kraju. Mianowicie jedna część Chorwacji zyska bezpośrednie kołowe połączenie z drugą, czyli Dubrownik, Konawle i Pelieszac zostaną spięte z resztą Chorwacji. Obwodnica Stonu jeszcze nie jest gotowa, więc być może ten ruch tranzytowy na razie będzie szedł starą drogą przez Neum, przez Bośnię i Hercegowinę, ale zaraz zjeżdżając z tego mostu jest zjazd na Półwysep Pelieszac. To odmieni życie nas wszystkich tutaj, więc nic dziwnego, że mimo tego potwornego upału trwa tutaj od rana fieszta. Jej kulminacja w nocy być może nie dotrwamy, no bo w takim słońcu stać tutaj przez kilka godzin to nie lada wyzwanie. Ludzie się cieszą, my się cieszymy. Może by trochę doświadczeń drogowych sprzedali nam, bo to jest niezwykła konstrukcja drogowa. Jesteśmy w rejonie wrażliwym sejsmicznie, więc ten most, choć wcale nie najdłuższy w Europie, ma tylko nieco powyżej 2 kilometrów, musi być odporny na trzęsienia ziemi, musi być odporny na wichury, na wiatry, które z gór schodzą i na morzu się rozpędzają. Taki właśnie jest. Zaplanował go słoweński inżynier, pan Marian Pippenbacher. On tutaj też dzisiaj będzie. Tutaj będą wszyscy. To jest duma Chorwacji. To jest również fragmencik mojej dumy. Pelieszki, most, dziś w nocy otwarty. I kad si tu na pola puta, početi ovako
Domino se vijesti o tebi. Dobar dan, Dobar dan, dobar dan, polja se bude, a tebe nema, da ih poželiš. Dobar dan.